No hej, Janko z tej strony. Ostatni materiał przedstawiający top 10 był ukazany aż 3 lata temu. To szmat czasu. Tak więc po tylu latach obijania się, czas na zaprezentowanie nowego zestawienia. Kto się w nim pojawi? Dowiecie się już niebawem. Nasze zestawienie top 10 zaczynamy od dosyć niedocenianego gracza. Agonys w tym roku był raczej mało aktywny, ale swoim performancem na tegorocznych Mistrzostwach Polski 4K zwalił z nóg każdego, pokonując takich graczy jak Arkitiew czy Dadark Dragon i zajmując w turnieju drugie miejsce. Tak wysoką pozycję zawdzięcza swojej godnej podziwu wszechstronności. Dzięki temu udało mu się również załapać do kadry na tegoroczne MWC 4K. Agonys potrafi grać zarówno długie jump streamówki wymagające staminy, utrzymując przy tym wysokie ACC, jak i szybkie jackówki, takie jak Kamisori, które właśnie widzicie na ekranie. Techniczne mapy z wieloma mini-jackami to dla niego kaszka z mleczkiem. Warto wspomnieć, że pomimo faktu, iż jest bardzo mało aktywny, szczególnie na 7 klawiszach, to nadal tylko nieliczni w Polsce są w stanie przebijać jego wyniki na tym keymodzie. Ale czy jest coś jeszcze, co potrafi ten gracz? Jednym z jego najmocniejszych skillsetów jest niewątpliwie SV. Podczas MP4K na tego typu mapach nie miał sobie równych. Nie dość, że gra je bardzo dobrze, to jeszcze potrafi wykręcić na nich wysokie accuracy. Możemy to zobaczyć przykładowo na tej mapie. Z jego słabszych stron w porównaniu do pozostałych skillsetów musiałby wymienić średnią umiejętność gry map elenowych. Szczególnie inwersji. Celność na mapach o niskim star ratingu również nie jest jego najlepszą stroną. Jednak pomimo tych słabości Agonys na pewno zasługuje na wyższe miejsce w rankingu. Niestety, wspomniana wcześniej niska aktywność w tym roku prawdopodobnie zadecydowała o tym, że znalazł się dopiero na 10. miejscu. Oto kolejny demon prędkości na polskiej scenie Osumanii. Swoimi wynikami prawie dorównuje naszemu królowi. Brakło mu zaledwie 0,01%, aby być drugą osobą w Polsce, która zaliczy betadana na 4K. Utrzymanie wysokiego ACC i combo na szybkich czartach nie stanowi dla niego żadnego wyzwania. Doskonałym dowodem na to jest teraz wskazywany w tle replay z mapy Vagrant ze Speed Training Packa. Na szczególną uwagę zasługują również jego jacki. Posiada na nich wysoką staminę oraz speeda. Horde jackówki, których prędkość sięga nawet do 150 ppm, nie stanowią dla niego żadnego problemu i z łatwością potrafi je kombować. Porównując do swoich jackowych rywali, trochę gorzej na owym skillsecie prezentuje się jego ratio. Jednak na nagraniu sami możecie zobaczyć, że nie ma to tak dużego znaczenia i jego prędkość nadal robi duże wrażenie. Długie oraz szybkie jump streamówki przekraczające 230 bpm również nie są dla niego problemem, co zawdzięcza swoim sporym zasobom staminy. Jednak co przesądziło o tym, że gracz znany dawniej jako Kubolex nie znalazł się wyżej? Otóż Kubert nie wyróżnia się zbytnio na niczym poza raw skillowymi mapami wymagającymi speeda. Ponadto powinien popracować nad swoim ACC oraz nauczyć się lepiej grać eleny, a w przyszłości być może zobaczymy go wyżej. Ósme miejsce naszego zestawienia zajmuje Hulk polskiej sceny Osumanii. Swoim speedem oraz staminą na 4K miażdży dosłownie każdego w Polsce. Jako jedyny w naszym kraju zaliczył Luminala oraz Betadana. Jeśli chodzi o raw skill, na chwilę obecną nie ma osoby, która jest w stanie dotrzymać mu kroku. Jego najmocniejszą stroną są długie oraz szybkie jump streamy. Warto też wspomnieć, że Król jest jedną z nielicznych osób, które używają Hiddena jako swój główny mod do gry. Chart
trwający niespełna 9 minut, zawierający niekończące się bardzo szybkie jumpstreamy, został stworzony przez polskiego mapera Underjoya, który po opublikowaniu mapy powiedział, że nikt w Polsce nie będzie w stanie zrobić na niej więcej niż 97%. Jak widać zapomniał, że istnieje ktoś tak wytrzymały i szybki jak Kroll. Na uwagę zasługują również jego jacki, na których także może się pochwalić wysokim speedem oraz staminą. Oprócz swoich umiejętności ryżowych, Crowley wciąga długi i gęsty makaron nosem. Mapy oparte w 100% na elenowych inwersjach nie sprawiają mu problemu. Niestety na prostszych mapach radzi sobie znacznie gorzej. Nie jest on tak stabilny. Sądzę, że to właśnie umiejętność gry w wyłącznie trudnych map na samym 4K zadecydowała o tym, że gracz takiego kalibru jak Kroll znalazł się dopiero na 8. miejscu. 사랑을 쉽게 쉽게 하긴 싫지만 자꾸만 깊게 들어오는 No, nareszcie coś innego niż 4K. Jeśli miałbym wytypować 3 najmocniejszych rollskillowo graczy 7K w Polsce, to na pewno wśród nich znalazłby się Lambard. I jeszcze kilkanaście miesięcy temu nikt by nie przypuszczał, że znajdzie się tak wysoko. Jednak swoim niesamowitym progresem na 7 klawiszach zamknął usta większości topki. Można więc stwierdzić, że był to dla niego najlepszy rok w Manni. Jako drugi w Polsce, zaraz po Hudonomie, zdołał przejść Ascension to Heaven na najwyższym diffie. Również jako jeden z nielicznych w naszym kraju potrafi grać bardzo gęste elenowe mapy. Zresztą, sami widzicie, makaron to on zjada na śniadanie. 듣고 싶은 너 my love. Oprócz elenów, Lambard jest szczególnie znany z gry gęstych oraz szybkich map, będących konwertami z BMS. Posiada wysoką staminę i consistency, dzięki czemu jest w stanie utrzymywać combo nawet na wysokolevelowych BMS-ach przez długi czas, czego dowód możecie zobaczyć chociażby na tej mapie. Jest również znakomitym graczem 7+1K oraz nieźle radzi sobie na 9K. Dlaczego jednak tak mocny gracz znalazł się dopiero na 7. miejscu w rankingu? Lambard potrafi grać dobrze jedynie bardzo trudne mapy, a na prostszych nie radzi sobie już tak dobrze i pomimo niskiego miscountu oraz dobrego ACC, jego ratio nie należy do najlepszych. Kolejną kwestią jest słaba. W porównaniu do innych keymodów umiejętność gry 4K. Myślę, że gdyby nauczyć się grać owy keymod, to byłby w stanie spokojnie wejść do najlepszej piątki. Oczywiście w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć polskiego Cookiesiego. Mowa oczywiście o Arkitewie. Jeszcze na początku tego roku zapowiadało się, że swoim progresem na 4 klawiszach będzie w stanie pokonać całą topkę w Polsce. Co prawda jego plan nie do końca się powiódł i Arkitew zwolnił nieco z progresem, ale trzeba przyznać, że nadal mało kto potrafi dorównać jego wynikom, szczególnie na mapach opartych o bardzo szybki i trudny patterning, jak na przykład Inferno. Jako drugi w Polsce zdołał zaliczyć Alpha Dana, którego fragment będziecie mogli właśnie zobaczyć. Oprócz speeda, Arkitew wyróżnia się jedną z najlepszych stamin w Polsce. Nawet na długich i szybkich jumpstreamach przekraczających 220 BPM potrafi przez długi czas utrzymywać bardzo wysokie AK, co wyróżnia go na tle innych speedowych graczy. Jego ratio niejednokrotnie zaskakiwało nawet najlepszych. Jeśli chodzi o aspekt turniejowy, radzi sobie całkiem nieźle. Jako debiutant reprezentował Polskę na tegorocznych Mistrzostwach Świata 4K. Jedyną jego słabością są mapy oparte na trudnych releasach oraz SV, szczególnie z dużą ilością slow jumpów. Zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje dla człowieka jakiś limit prędkości naciskania w klawisze? Arkitew jest żywym przykładem na to, że granica ta musi leżeć naprawdę wysoko. Grzechem byłoby nie wspomnieć o jego umiejętnościach Vibro. Na owym skillsecie posiada najwyższy speed oraz największą staminę w Polsce. Jak możecie zauważyć, klikanie przez 20 sekund z prędkością ponad 50 klawiszy na sekundę nie stanowi dla niego żadnego problemu. Czy to jest w ogóle normalne?
Dziesiątkę najlepszych graczy Osumani w Polsce otwiera nie kto inny, jak doskonale wszystkim znany, legendarny założyciel Polish Mania Community, Underjoy. Posiada bardzo szeroki wachlarz umiejętności oraz potrafi grać wszystkie K-mody, począwszy od 4 aż po 9K. Rozgromił wszystkich swoich rywali na tegorocznych Mistrzostwach Polski 4K, zajmując jednocześnie pierwsze miejsce w turnieju. Jest to gracz bardzo silny w praktycznie każdym skillsecie, ale na szczególną uwagę zasługują jego jacki. Posiada na nich niesamowitą kontrolę, a oglądając jak je gra, można odnieść wrażenie, że jego nadgarstki są wręcz ze stali. Doskonale opanowaną ma także umiejętność gry map SV oraz posiada jedno z najlepszych accuracy w Polsce. Na longnoutach również radzi sobie całkiem nieźle. Kolejną umiejętnością wyróżniającą go na tle pozostałych osób jest gra 9K. W Polsce jest garstka osób, którzy potrafią grać ten K-mod na choćby średnim poziomie. Underjoyowi zaledwie kilka miesięcy zajęło opanowanie 9 klawiszy całkiem dobrego poziomu, nie wspominając już o tym, że prześcignął po drodze wszystkich, którzy kiedykolwiek w Polsce próbowali w ogóle ruszyć ten K-mod. Underjoy reprezentował Polskę w tym roku na obu World Cupach, co tylko potwierdza jego wszechstronność. Na kolejnym replayu możecie zobaczyć jego umiejętność gry na 7 klawiszach. Nawet tutaj jest niewielu, którzy są w stanie mu dorównać. Jako ciekawostkę możemy dodać, że Underjoy, znany kiedyś pod pseudonimem Ziemniak, zaczynał swoją przygodę z grami rytmicznymi już jako dzieciak, grając w takie gry jak Dance Dance Revolution, po czym z maty przerzucił się na klawiaturę i grając w 4K stylem Sprindex osiągał jedne z najlepszych wyników na świecie. Tuż za podium znalazł się weteran polskiej sceny Osumani oraz kapitan naszej drużyny na Mistrzostwach Świata 4K, czyli Tidek. Jego głównym znakiem rozpoznawczym jest miażdżące AK, dorównujące najlepszym graczom na świecie. Jego comfort zone stoi na bardzo wysokim poziomie. Nawet na takich mapach jak Road of Resistance, użytej w ćwierćfinałach MWC 4K 2017, potrafi zrobić SS na score V1 i to z bardzo dobrym ratio. Jako jedyny w Polsce swoimi wynikami potrafi zdobywać najwyższe miejsca w globalnych rankingach popularnych AK map, takich jak DOT czy Heaven's Fall na Diffie Extra. Oprócz accuracy, Tidek jest znany również z najlepszego SV w Polsce. Jego umiejętność rozczytywania skomplikowanych zmian BPM jest nieziemska. Możemy to zobaczyć przykładowo na tej mapie, na której jedynie 2 osoby na świecie zdołały go przebić. Jako ciekawostkę możemy dodać, że Tidek jest również doskonałym maperem. Jego czarty były niejednokrotnie używane podczas najpopularniejszych turniejów takich jak MWC 4K czy Soft, z czego w tym drugim był nawet map pickerem. A co z Rowskillem? Jak szybko potrafi maszować klawisze? Tidek jest graczem, który z osób posiadających w topce jedynie wyniki z 4K ma najwięcej PP w polskim rankingu, co tylko świadczy o tym, na jakim poziomie stoi jego speed. Jego jedynymi słabościami na 4K jest gra skomplikowanych release'owo holdów oraz niski zasób staminy na długich, wymagających jumpstreamach. Niestety na innych keymodach nie wyróżnia się tak jak na 4K, co prawdopodobnie zadecydowało o tym, że król polskiego 4K nie zdołał uplasować się na podium.
Brązowy medal naszego głosowania zdobywa człowiek, który w przeszłości miewał tak wielkie busty, że ludzie skorzy mu byli płacić ostatnim groszem za jego błogosławieństwo. Aktualnie znany przede wszystkim z niesamowitej gry turniejowej. Mowa oczywiście o Sitku. Jeśli bym powiedział, że jest aktualnie najbardziej wszechstronnym graczem w Polsce, myślę, że nikt nie śmiałby się temu zaprzeczyć. Jego znakiem rozpoznawczym jest zdecydowanie ACC. Nawet takie mapy jak Takecore na rejcie 1,1 gra jakby był to zwyczajny hardzik. Jego głównym keymodem jest 4K. Opanował dosłownie każdą umiejętność potrzebną do gry na 4 klawiszach. Począwszy od prostych ACC map, przez mocno gimmikowe techniki, kończąc na ciężkich speedówkach. Sitek potrafi grać wszystko. Dowodem tego może być chociażby Kill, na którym jako jedyny w Polsce ma FC i to z bardzo dobrym ACC. Czy jest coś jeszcze, co potrafi ten gracz? Sitek jest również posiadaczem karty klubu miłośników makaronu. Potrafi grać zarówno gęste, elenowe inwersje, jak i te bardziej techniczne, oparte o trudne releasy mapy. Na tym czarcie zdołał pokonać nawet Dragona, robiąc jedynie jednego misa. Z innych umiejętności Sitka musiałby wymienić bardzo dobrą umiejętność gry map SV. Myślę, że w tej kwestii jedynie Tidek może mu dorównać. Jakby tego wszystkiego było mało, Sitek jest również jednym z najlepszych graczy 7K w Polsce. Jako kapitan naszej drużyny reprezentował Polskę na tegorocznych Mistrzostwach Świata tego keymodu. Wydaje mi się, że gdyby trochę bardziej skupił się na 7K, to byłby w stanie po pewnym czasie dorównać nawet Hudonomowi. Jednak na ten moment musi się nacieszyć tylko, a może aż trzecim miejscem w naszym zestawieniu. Czy istnieje w ogóle taka osoba, która kiedykolwiek zdoła zrzucić z tronu Hudonoma? Jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to na myśl przychodzi nie kto inny, tylko nasz polski smok. Dadark Dragon. Jest to gracz, który w tym roku osiągnął największy postęp z całego top 10. Zaledwie kilka punktów dzieliło go od zajęcia pierwszego miejsca w naszym głosowaniu. Jeszcze rok temu był zwyczajnym graczem, który nie wyróżniał się na tle topki swoimi wynikami. Teraz na 7 klawiszach praktycznie nie ma sobie równych. Nie ma żadnych wątpliwości, że jego najlepszym skillsetem są Eleny. Zarówno na 4, jak i 7K. Przebił pod tym względem dosłownie każdego w Polsce. Na żadnym z keymodów nikt nie zdołał zaliczyć wyższego Elen tiera niż on. Nawet bardzo gęste, inwersiowe mapy takie jak właśnie Lovis War gra z zamkniętymi oczami. Również na mniej gęstych holdach, bardziej opartych o skomplikowane release'owe patterny, Dragon radzi sobie znakomicie. Jednak nie samym makaronem żywi się smok. Od czasu do czasu lubi również zjeść sobie ryż. I to nie taki prosty w przygotowaniu. Dragon posiada znakomity reading, przez co potrafi czytać gęste mapy, które wychodzą poza możliwości prawie każdego w Polsce. Ma również całkiem niezłego speeda, o czym możecie się przekonać choćby na tej mapie. Czy jest coś jeszcze, czym może nas zaskoczyć?
a Dark Dragon jest również jednym z najlepszych graczy 6K w Polsce, czego dowodem może być na przykład pierwsze miejsce w kraju na Symphony of the Night, które właśnie możecie zobaczyć na ekranie. Niestety, nawet Dragon ma słabe punkty. Są nimi średnie ratio oraz słaba umiejętność gry SV. W każdym razie jednego możemy być pewni. Jeśli Dragon nadal będzie regularnie grał w manie i utrzymywał swój progres, to bez problemu może za rok osiągnąć top 1 Polski. O tym, że owy gracz sprzedał duszę Koreańcom, aby na zawsze mógł pozostać numerem 1, krążą już legendy. Od ponad 5 lat do tej pory nie było osoby, która zdołała zrzucić go z tronu. Przed Państwem zwycięzca naszego głosowania o tytuł najlepszego gracza Osumani Polski 2018, czyli Hudonom. Hudonom jest graczem głównie znanym ze swoich niesamowitych umiejętności gry 7K, które wykraczają daleko poza umiejętności prawie każdego w Polsce. Jest bardzo dobrym graczem turniejowym i stres nie jest mu groźny. Posiada wiele mocnych stron i to nie tylko na samym 7K. Na tle innych graczy z pewnością wyróżnia go wysokie ACC i consistency, dzięki któremu potrafi robić mocne FC nawet na takich mapach jak właśnie ta. Oprócz niego, jedynie jednej osobie w Polsce udało się zrobić full combo na klimaksie, a on w dodatku zrobił na tym SS, co tylko potwierdza, jak bardzo stabilnym jest graczem. Między innymi dzięki znakomitej grze 7K, jego reading na niższych K-modach, np. 4K, jest zdumiewający. Połączenie tych trzech czynników, czyli ACC, stabilności oraz readingu, sprawia, że jest graczem, którego przebicie na jakiejkolwiek mapie, nawet poza 7K, jest naprawdę trudnym wyzwaniem. Hudonom radzi sobie też bardzo dobrze na mapach elenowych. Jeszcze do niedawna można było śmiało powiedzieć, że jest on na nich najlepszy w Polsce, a przynajmniej na 7K. Niestety, za sprawą Dragona sytuacja się nieco zmieniła, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że nadal znajduje się w ścisłej trójce 7-klawiszowych makaroniarzy. Mimo, że 4K grywa dość rzadko, to w 2 tygodnie przed samym MWC zdołał nauczyć się LN-ów również i na tym keymodzie. To się po prostu nazywa talent. A co ze speedem Hudego? Jak szybko potrafi nawalać w klawiaturę? Patrząc na tę mapę, sami bez problemu możecie to ocenić, bo żeby zrobić full combo i to z solidnym ACC na takiej mapie jak ta, to trzeba jednak mieć tą parę w łapach. Na języki wszystkich 4-klawiszowych speedsterów w tym momencie narzuca się tylko jedno zdanie, które zresztą zawarte jest w tytule tej mapy. Hudy jest naprawdę dobrym graczem, który jeszcze nie tak dawno był uważany nawet za top 2 7K Europy. Jednak czas leci nieubłaganie, a czasy nawet najlepszego władcy w końcu przemijają. Hudonom nie jest już tak bardzo aktywny jak kiedyś, a jego progres nie jest zbyt zauważalny, co otwiera tylko drogę innym graczom na przejęcie jego tronu. Jeśli nie weźmie się za siebie i nie będzie grał tak często jak kiedyś, to wydaje mi się, że w przyszłym roku możemy nie zobaczyć już go na pierwszym miejscu. Tymczasem, czy ma to naprawdę tak duże znaczenie? Jedno jest pewne. Nieważne co się stanie w przyszłości, Hudonom na zawsze pozostanie legendą Osumani naszego kraju. I tak oto nadszedł koniec naszego zestawienia. Jeśli macie jakieś przemyślenia i uwagi odnośnie tego filmu, nie krępujcie się i piszcie w komentarzach. Z tego miejsca chciałbym podziękować Arkitewowi, który namówił mnie do ożywienia tego projektu, za jego wkład podczas zbierania potrzebnych materiałów od całego top 10 oraz za tworzenie tekstu komentarzy. Arkitew wraz z naszym gościem Benkiem oraz Openem użyczył głosu do tego materiału. Podziękowania należą się także Psychoikowi, który popisał się swoimi umiejętnościami graficznymi, stworzył całą szatę graficzną do tego projektu, oraz Galkanowi, który przetłumaczył cały tekst mówiony na język angielski. Bez was ten projekt by nie powstał.
Jack chyba chodzi. O! Czemu jest jednostkowy? O! Wykło. Że ja to wyklikałem, to nie wiem jak. I za chwilę tu. O, dawaj. A czemu nie siedemnastkowy? Tak. No. Wykło. Jest. Ah. Mam nadzieję, że No, jesteś zadowolony?